W dzisiejszym odcinku Krypto Ogłoszeń opowiemy o podróży projektu Polygon po Indiach. Wspomnimy o integracji Kanga Pay na platformie Nexus oraz poruszymy wątek kwartalnego raportu dotyczącego USDD. Witam Was serdecznie na kanale Krypto Ogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Zespół Satoshi Island informuje, że do tej pory ponad 5000 osób wybiło obywatelstwa w formie NFT. NFT Citizenship jest pewnego rodzaju biletem wstępu na wyspę i zawiera wyłączny dostęp do oprogramowania Satoshi Island. Dzisiaj o godzinie 9 czasu polskiego Binance przeprowadzi konserwację portfela dla sieci Ethereum. Wpłaty i wypłaty tokenów Ethereum na sieci ERC20 zostaną zawieszone od godziny 8:55. Przeprowadzane prace nie wpłyną na handel tokenami Ethereum. Po zakończeniu konserwacji możliwość wpłat i wypłat zostanie ponownie otwarta. Polygon organizuje spotkania w ramach Web3 Made in India. Polygon jest podekscytowany możliwością spotkania kolejnych pokoleń przedsiębiorców podczas tego wydarzenia. Dwa pierwsze spotkania odbędą się w Kochi i Jaipur. W ramach wspólnej serii spotkań Polygon dotrze do 50 indyjskich kampusów uniwersyteckich. Six Network przygotowało poradnik dotyczący obcowania z kompatybilnymi tokenami Klaytn za pośrednictwem Kaikas Wallet. Jeśli jesteście zainteresowani wiedzą dotyczącą sieci Klaytn i wspomnianego portfela, zapraszamy do zapoznania się z artykułem załączonym do tweeta. W zeszłym tygodniu Chainlink przeprowadził 14 integracji swoich usług w 4 różnych sieciach. Pośród wspomnianych sieci znalazły się Arbitrum, BNB Chain, Ethereum i Polygon. Dash sprawdza gotowość swoich followersów do robienia codziennych zakupów za pomocą cyfrowej gotówki. Rozwiązanie Dash Direct sprawia, że cały proces robienia zakupów jest bardzo szybki i przyjemny. Tysiące posiadaczy Solana NFT opublikowało swoje NFT-ki w serwisie Instagram i wzięło udział w konkursie NFT Celebration Contest. Do 12 listopada można publikować tokeny NFT i zgłaszać swój udział w konkursie, aby mieć szansę na wygranie tokenów NFT oraz innych nagród. Została dodana funkcja do Paxo Alpha Mainnet na sieci Polygon. Dostawcy płynności oraz pożyczkobiorcy mogą już odłączyć swoje portfele MetaMask, Coinbase lub Wallet Connect, aby wyjść ze zdecentralizowanego rynku pieniężnego Paxo. Aby rozłączyć spełniane portfele, należy kliknąć przycisk Rozłącz w prawym górnym rogu ekranu. Przed nami kolejny, niezwykle ciekawy wpis przygotowany przez Binance Academy. W kolejnym artykule został poruszony wątek wykresów świecowych. Wykresy świecowe są jednym z najczęściej używanych narzędzi technicznych do analizy formacji cenowych. Osoby chcące poznać 12 wzorów wykresów świecowych, na które warto zwrócić uwagę, zapraszamy do zapoznania się z artykułem załączonym do tweeta. Sui ogłasza nawiązanie partnerstwa strategicznego z Akira OX. Akira OX jest agencją zajmującą się marketingiem w świecie kryptowalut. Akira OX pomaga w długoterminowym wsparciu nowych projektów. Kanga Exchange przedstawia kolejny przypadek wykorzystania rozwiązania Kanga Pay. Nexus jest portfelem skupiającym się na ochronie kapitału i edukacji dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej o inwestowaniu i handlu kryptowalutami. Od tego momentu za dostęp do platformy Nexus Stone możecie zapłacić dzięki rozwiązaniu Kanga Pay. Giełda Huobi dokonała implementacji mechanizmu, który pomoże wypalić wszelkie pobrane opłaty transakcyjne na wszystkich parach tokenów Pegala. Osoby zainteresowane większą ilością szczegółów dotyczących palenia opłat transakcyjnych Pegala zapraszamy do zapoznania się z artykułem załączonym do tweeta. Lido DAO przeznacza od 450 do 550 tysięcy dolarów miesięcznie na płynność, aby wesprzeć rozwój ekosystemu Solana DeFi. Nagrody zostały rozdane do protokołów LP w LDO na podstawie wyników i wkładów adopcję. Nowy właściciel Twittera Elon Musk stwierdził, że zarządzany przez niego serwis wkrótce da możliwość dołączenia długiego tekstu do tweetów, kończąc erę absurdalnych zrzutów ekranu z notatnika dodawanych w formie załącznika do wpisu. Będąc przy Twitterze i Elonie Musku, pragniemy przypomnieć o naszym filmie poświęconym przejęciu Twittera przez Muska. W filmie w sposób chronologiczny przedstawiliśmy wydarzenia związane z zakupem tego serwisu przez Muska. Dodatkowo podzieliliśmy się naszymi przemyśleniami odnośnie wpływu tej decyzji na rynek kryptowalut. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. Tron DAO udostępnia raport przygotowany przez Messari Crypto. Raport dotyczy stanu tokenów USDD w trzecim kwartale 2022 roku. W podsumowaniu raportu możemy przeczytać, że token USDD zostaje dobrze zabezpieczony przez Bitcoina, USDC i USDT ze wskaźnikiem zabezpieczenia na poziomie 1,9 na koniec kwartału. Osoby chcące poznać szczegóły tego raportu, link do artykułu znajdą standardowo w opisie filmu.
Najbliższą środę w kolejnym tygodniu serii FTO na Chili zostanie wprowadzony fan token klubu Tigers. Klub Tigers to 7-krotny mistrz Meksyku. Początkowa cena jednego tokena została ustalona na poziomie $2. 9 listopada o godzinie 17 czasu polskiego wystartuje pierwsza faza sprzedaży tego tokena. Core Wallet umożliwia handel najpopularniejszymi tokenami NFT i cyfrowymi przedmiotami kolekcjonerskimi na dApps. Wystarczy nawiązać połączenie i można rozpocząć eksplorację NFT na sieci Avalanche oraz Ethereum. Twórca Ethereum Vitalik Buterin zaprezentował nową wersję planu rozwoju swojego projektu. Pozostałe kamienie milowe na mapie drogowej Ethereum obejmują etapy The Surge, The Scorch, The Verge, The Purge i The Splurge. Buterin dodał nowy etap na technicznej mapie drogowej Ethereum. Dodany etap ma na celu poprawę odporności na cenzurę i decentralizację sieci. 15 września, po przejściu Ethereum na algorytm Proof of Stake, Ethereum znalazło się na drugim etapie, The Surge, którego celem jest uzyskanie wyniku 100 000 transakcji na sekundę. Aktualizowany techniczny plan działania wprowadza teraz The Scourge jako nowy trzeci etap. Zgodnie z roadmap Ethereum, celem The Scourge jest zapewnienie niezawodnego i wiarygodnie neutralnego systemu włączenia transakcji oraz uniknięcie centralizacji i innych zagrożeń związanych z protokołami MEF. Miner Extractable Value ma miejsce, gdy górnik niejako rządzi innymi uczestnikami sieci, decydując, które transakcje mają zostać umieszczone w bloku i w jakiej kolejności. Może to prowadzić do większej centralizacji i swoistej cenzury. Buterin potwierdził również aktualizację The Verge, która będzie teraz obejmować integrację technologii Snark z Ethereum. Dodanie Snark wprowadzi bardzo potrzebne funkcje dotyczące ochrony prywatności do sieci Ethereum, jednocześnie umożliwiając śledzenie anonimowych transakcji. Na koniec września Meta zatrudniała ponad 87 000 pracowników, których spora część pracuje w dziale odpowiedzialnym za Metaverse. Według doniesień Meta przygotowuje się w tym tygodniu do zwolnień na dużą skalę. Wszystko z powodu rosnących kosztów i niedawnego spadku wartości akcji. Według Wall Street Journal, powołującego się na osoby zaznajomione z tą sprawą, planowane zwolnienia mogą dotknąć wielu pracowników. Obecnie nie wiadomo, czy oddział firmy Reality Labs, który zarejestrował stratę w wysokości aż $3,7 miliarda w trzecim kwartale, też doczeka się cięć kadrowych. W zeszłym tygodniu dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, powiedział, że firma skoncentruje swoje inwestycje na niewielkiej liczbie obszarów o wysokim priorytecie, w tym na silniku sztucznej inteligencji, Discovery Engine oraz na platformach reklamowych i komunikacji biznesowej. Takie działanie oznacza, że niektóre zespoły znacznie się rozwiną, ale większość innych pozostanie bez zmian lub zmniejszy się w przyszłym roku. Prezes Binance podkreślił, że ostatnie posunięcie polegające na sprzedaży tokenów FTT nie było wyrazem wojny czy walki. Według CZ akcja ta jest formą sprzątania domu, aby następnie móc ruszyć do przodu. Pojawiły się spekulacje, że CZ jest denerwowany na SBF za próbę konsolidacji władzy poprzez regulację kryptowalut. Prezes Binance w poniedziałek powiedział, że likwidacja tokena PTF to tylko element zarządzania ryzykiem i wyciągnięcie wniosków z kryzysu, w którym został dotknięty ekosystem Luna. Prezes Binance podkreślił, że nie ma nic przeciwko nikomu. Jednak CZ stwierdza, że nie będzie wspierać tych, którzy lobbują przeciwko innym podmiotom z branży. FTX twierdził, że przetworzył miliardy dolarów amerykańskich depozytów lub wypłat przedwczoraj i twierdził, że nadal działa. SBIF powiedział również, że FTX przeprowadzał kontrole antyspamowe, aby przetwarzać więcej, a także konwertował wiele USD stablecoinów i odwrotnie. Trader i weteran rynków finansowych Peter Brandt niespodziewanie odwrócił się od swojej dotychczasowej negatywnej prognozy względem Bitcoina. Chociaż nie podaje wyraźnej przyczyny tej zmiany perspektywy, twierdzi, że główny zasób kryptograficzny może nie doświadczyć kolejnej gwałtownej deprecjacji ceny, jednak nadal spodziewa się, że przez jakiś czas trend pozostanie spadkowy. Peter Brandt przychyla się w kierunku Bitcoina. Warto zauważyć, że doświadczony trader wyraził rosnący optymizm względem Bitcoina, dodając do swojego zdjęcia na Twitterze laserowe oczy. Weteran rynków finansowych wskazuje, że chociaż nie nadszedł jeszcze czas na hossę, rynek kryptowalut zaczyna wykazywać lekki optymizm. Jeszcze 25 października Brandt wskazywał, że Bitcoin drastycznie straci na wartości. Warto zauważyć, że wtedy analityk wyznaczył cel na zaledwie $13 000. Jednocześnie ekspert podtrzymuje, że hossa do nowych szczytów prawdopodobnie rozpocznie się dopiero pod koniec 2023 roku lub na początku 2024. Warto zauważyć, że Brandt nie jest jedynym analitykiem, który wyraża pozytywne nastawienie do Bitcoina. Ali Martinez, dzieląc się w czwartek danymi Glassnode, zwrócił uwagę, że liczba adresów BTC systematycznie rośnie. Według analityka jest to często oznaka akumulacji. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!